Czy kierownik uważa, że Malediwy są przereklamowane? Czy lokalni kierowniku na Malediwach są w porządku w stosunku do turystów? Czy wrócę, moi drodzy, na Malediwy? Witam Państwa bardzo serdecznie. W ostatnim odcinku podsumowującym ja się zbieram i będę jechać na lotnisko tutaj na Malediwach w Male, a z tego lotniska będę, moi drodzy, lecieć do nowego kraju. O tym kraju dzisiaj Wam w tym odcinku powiem. Jest to odcinek taki bardziej do pooglądania i do posłuchania. Przed moim wyjazdem jeszcze chcę Wam pokazać ten pokój, który wynająłem w Hula Male, czyli na tej sztucznej wyspie, która jest obok stolicy. Pokażę Wam i powiem Wam, ile kosztował. Muszę kręcić na szerokim kącie, bo niestety to jest 2 na 3 metry. Koja, pomieszczenie, biurko bez krzesła. To w sumie po co biurko? Nikt tego nie wie. Takie łóżko, w sumie łóżko było wygodne. Klimatyzacja jest, wszystko jest jak trzeba. Tutaj Wam jeszcze pokażę łazienkę. Łazienka też niczego sobie, tylko jakiś taki smród dziwny jest tutaj, który chyba z tych kratek wentylacyjnych, odpływowych idzie. No więc tak to wygląda. Tutaj jest kuchnia za mną i co? I kuchnię Wam zaraz pokażę. Taka kwatera kosztuje 120 zł za noc. Malediwy są drogie. Dobra, moi drodzy, ja się ubieram, a Wy zostawcie łapkę, komentarz i podajcie odcinek dalej, żeby on się dobrze, że tak powiem, żeby dobrze sandałował. Zaczynamy ostatni odcinek z serii Malediwy. Podsumujemy to wszystko. Podsumujemy tę kuwetę świata. Zobaczcie jeszcze, jak wyglądają okna i widok z okien w blokach, które stoją na wyspie obok siebie. Otwieram. Patrzcie na to. Rury. Tutaj kolejne jakieś mieszkanie, pokój. Tego okna praktycznie nie ma. Widzieliście? Pato deweloperka. Malediwska. Czas, żebyście to zobaczyli. Tak wygląda to mieszkanko. To jest takie à la Airbnb. Proszę. Wyjdę, pokażę Wam, jak wygląda balkon. Jak wygląda sąsiedztwo. Te bloki budowali i dalej budują Chińczycy, chińskie firmy. Wyspecjalizowane w budowaniu tak blisko, na taką skalę. 14-piętrowe budynki. Jak najwięcej musi się osób zmieścić. Nie ma tutaj myślenia o obszarach zielonych. Zapomnijcie. Moi drodzy, na śniadanie będzie tuńczyk z oliwą, który kosztował bagatela 3 zł. Taka duża pucha. Ta pucha ma 180 gram z oliwą z oliwek. 3 zł. Taka bułka, dla przykładu, kosztowała 3,50 z tego, no 3,30 z takiej piekarni, no, a la bakery. Zobaczcie, coś takiego. No i mleko kosztowało 2 zł. Pestki dyni kosztowały za 100 gram około 5 zł. Tak jak wspomniałem, pogadamy sobie o tym, czy w dzisiejszym odcinku, jak będę jechać na lotnisko, czy warto przyjechać na Malediwy, dlaczego i dlaczego nie. Moim zdaniem odpowiedź nie jest taka prosta. Odpowiedź jest trochę tak, trochę nie. Zależy od kilku aspektów, ale o tym dowiecie się w tym odcinku. Więc pierwsze pytanie, które pojawiało się, to czy na Malediwach, moi drodzy, oszukują? Z reguły nie, ale zdarzają się tacy rzezimieszkowie, którzy pozwalają sobie na takie drobne jakieś takie oszustwa, typu naciągactwo, bo tutaj bardziej chodzi o naciągactwo, że Cię będzie chciał przekręcić na 2 zł, 3 zł, 4 zł, 5 zł, wiesz, będzie próbować, ale jest to bardzo rzadkie. Z reguły nie. Ceny są podane bardzo często. Trzeba być czujnym, ale nie tak czujnym jak na przykład w Afryce. Patrzcie, jak ten tuńczyk wygląda. Taki kawałek wydaje się niepociepciany. Bo w Polsce z reguły jakiem tuńczyka to jest pociepciany. A tutaj jest taki kawał, widać kawał tuńczyka. Szalenie jestem ciekaw, no bo przecież Malediwy tuńczykiem żyją. Tuńczykiem i turystyką.
Oliwa z oliwek smakuje jak nic. O, mięso takie zbite. Fajne, ciekawe. Inny ten tuńczyk niż ten, co my mamy. Do nas to jakieś ochłapy przychodzą. To jest jakieś nieporozumienie. Bagietka z sezamem i słodka. Jakieś totalne nieporozumienie. Sól tutaj powinna być, a nie cukier. Czy wszystko zabrałem? Zawsze tego momentu nie lubię, kiedy wychodzę. Nie jestem po prostu pewny, czy zabrałem. Sprawdzam pod łóżkiem. Co to za kartony, ty? Jakieś dziwne. Dobra, idziemy. Chyba nic nie mogłem zostawić. Głupie uczucie. Zobaczcie, jaka klamka ciekawa. Klamka, gdzie macie taki kod i tutaj akurat kod jest jak coś to 9071 i działa. I wtedy możesz przycisnąć. Pytanie drugie, jak dobrze pamiętam. Czy Malediwy są tylko dla bogaczy? Odpowiedź brzmi nie. Malediwy można zrobić na bogato w resortach i można zrobić budżetowo, tak jak oglądacie na tej serii, na tych odcinkach. No i tak jak widzicie, no, budżetowo to nie znaczy, że też tanio. Nocleg najtańszy, jaki się udało złapać, to tutaj w Male za 100, około 100 zł. Dzisiaj spałem za 120. Standardowe ceny to około 150, 200, 250 zł. To jest taki standard. Trzeba wziąć pod uwagę, że jesteśmy na wyspie, więc tych miejsc noclegowych jest ograniczona ilość. A co za tym idzie, jeśli jest ograniczona, to po prostu szybko się wyprzedają, zwłaszcza w sezonie. Więc to też trzeba mieć na uwadze. Budżetowo, promy publiczne, co? Jakieś takie surferskie, kurczę, źle poszedłem, surferskie hosteliki za 50 dolców. No niestety, no komfortem. Wciąż cena jest moim zdaniem wysoka, ale musisz płacić za to komfortem. Tutaj niby jest mój przystanek, którym będę jechać na lotnisko, ale nie ma nic na 100%. Powiem wam, że jest tak źle to rozpisane, tak niepraktycznie. Andrzeja bym zapytał, ale Andrzej nie tego. Nie hable inglés. Dobra, spokojnie moi drodzy. Powiem wam, gdzie lecę, ale jeszcze nie teraz. Kolejne pytanie. Czy kierowniku podoba ci się vibe Malediwów do podróży? Powiem wam, że mam mieszane uczucia. Ze względu na to, że jest tutaj więcej turystów niż backpackersów. I jaka jest w tym cała różnica, cały szkopuł? A mianowicie taka, że ci turyści dystansują zarówno siebie, między sobą jest ten dystans, jak i między turystami lokalnymi. Lokalni zmęczeni, turyści żyją w swojej bańce. Moi drodzy, ja tutaj na dobrą sprawę może poznałem ze 2 osoby, ze 2, 3, które gdzieś tam podróżują z plecakami, a tak z takimi zwykłymi turystami, mówię zwykłymi, którzy przyjeżdżają odpocząć, no to nie ma interakcji. Co ty, powiem wam, że nie tego. Jest taka struktura, dziwna struktura, taka, w której przyjeżdżasz na wakacje i masz wszystkich w dupie i wszystko w dupie, więc tutaj sobie żyjesz i nie chcesz z nikim gadać. Tak trochę to odbieram. A powiem szczerze, że jednak nie podróżuję po tego typu doświadczeniach. Tak, już w autobusie. Normalnie płacisz bezdotykowo. NFC. Przykładasz bilet i masz normalnie, wiesz, nie musisz hajsu nosić. Tak, powiem wam, zdigitalizowane. Chyba tak się mówi. Malediwy są, że jednak odchodzą od tej gotówki takiej, wiecie, w łapę, nie? Łatwiej takie pieniądze kontrolować oczywiście, ale dla turysty bajka. Sobie bierzesz, wiesz, przykładasz tylko telefon. Nawet karty nie musisz wyciągnąć, tylko telefon. Bo mam kartę w telefonie. Pyk i jadę. Za 4 zł na lotnisko. Jak panisko. Co do minuty przyjechał. Co do minuty, bo znalazłem w internecie jednak spis na ich stronie, nie? Aplikacja nie działa. Ale na stronie normalnie można sprawdzić. Ilość obcokrajowców tutaj jest porażająca i przerażająca. Najwięcej do tej pory to spotkałem Hindusów i ziomków z Bangladeszu.
Pytanie czwarte. Czy Malediwy mają topowe plaże? Moi drodzy, odpowiedź brzmi tak. Plaże są tutaj wręcz, powiedziałbym, idealne, perfekcyjne. Wręcz takie przerysowane te barwy, temperatura, w ogóle tutaj pogoda, wszystko tutaj siedzi tak, jak powinno siedzieć. Z drugiej jednak strony cena, którą trzeba za to zapłacić, troszkę może dla niektórych wydawać się za wysoka. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, że budżetowo można te plaże też zaliczyć, odpocząć na nich. To też jest taka możliwość. Są topowe, ale nie uważam, że trzeba by było za wszelką cenę akurat tutaj jechać odpoczywać. Między innymi taniej można na Sri Lance, na której też woda jest turkusowa. Odchodzisz dalej od tych plaż turystycznych, co było widać na serii ze Sri Lanki. No i normalnie tam są 2 osoby, 3 osoby na tej plaży, w ogóle nikogo nie ma. Więc też można spokojnie sobie fajnie wypocząć i znacząco taniej. Bo tak naprawdę tutaj wszystko się rozchodzi o te pieniądze, które trzeba tutaj zostawić, bo im więcej zostawiasz, tym masz większe oczekiwania. Czekasz na jakość, a tutaj niestety ta jakość nie idzie. Cena idzie w górę, a jakość stoi w miejscu. I to, co dostajesz, na przykład w tym hoteliku, w tym Airbnb, na którym dzisiaj byłem, zapłaciłem 120 zł i tam nawet mydła nie było. Więc rozumiecie. Dobrze, że papier był. Jesteśmy. Trochę za daleko podjechaliśmy, no bo w sumie się nie chciał zatrzymać, ale tutaj przejdziemy i idziemy na terminal za tą panią. Pytanie kolejne. Czy Malediwy są drogie? To już troszkę na to odpowiedziałem. No, w każdym pytaniu w jakimś stopniu odnoszę się do tych cen. No i powiem wam, że no tak, na ten projekt, który oglądacie, poszło już lekką ręką 3000 zł. I zobaczcie, 3000 zł za krótkoterminowy pobyt, bo tak to trzeba nazwać, to nie jest, wiecie, miesiąc, tylko to jest krótki termin, to jest naprawdę dużo. I to kategoryzuje Malediwy na mojej liście projektów jako jedne z droższych destynacji po prostu. Więc to już dużo mówi, nie? A wiecie, że podróżuję budżetowo, staram się podróżować budżetowo, no a jest jak jest. Lepsza wycieczka na Malediwy na resort, czy jednak własnymi rękoma? Moi drodzy, powiem wam, że oczywiście na własną rękę można to zrobić i nie jest to trudne, bo tak naprawdę jeżeli zabukujesz gdzieś nocleg, to w tym noclegu wszyscy ci pomogą ogarnąć wszystkie wycieczki, jakie tylko chcecie, przejazdy, nie przejazdy, oczywiście z jakąś tam prowizją, więc spokojnie wam to ogarną po prostu jak w resorcie. Z drugiej strony w resorcie jak zapłacicie, no to możecie się czuć tak ekskluzywnie, wam wszystko podadzą. Oczywiście w zależności ile zapłacicie, bo to też nie jest tak, że jak zapłacicie 500 zł za noc, to tam będą wokół was biegać. No nie, to nie na Malediwach. Ale jak zapłacicie 5000, no to już tak. I z drugiej strony bardzo ciekawy aspekt, o którym mało kto mówi, to nie jest tak, że na każdej wyspie na Malediwach, jak zapłacicie załóżmy 2000 za noc, to będzie to wyspa tylko i wyłącznie dla was. To jest bardzo złudne. Resorty, liczba mnoga, czyli albo jest jeden resort, który ma tych pokoi, tych domków załóżmy 30 i się może okazać tak, że w szczycie sezonu jesteście na tej malutkiej wyspie, a tam ten resort jest wypchany po korek, no i macie jeszcze większe obłożenie i poczucie, że jest więcej ludzi niż na jakiejś lokalnej wyspie. Więc to może być pułapka, warto na to zwrócić uwagę. No chyba, że popłyniecie na jakąś bardzo mało odległą wyspę, na której jest tylko i wyłącznie jeden hotel, nie resort, hotelik, który ma załóżmy 8 pokoi, no to tam większe prawdopodobieństwo jest, że poczujecie się jak na bezludnej wyspie. No, więc warto o tym pamiętać, żeby się nie wpakować w koszty, załóżmy 30 000 na 7 dni, a później się okaże, że były tam tabuny ludzi pijanych. Turyści jak przyjeżdżają, przylatują, to mają nawet swoje okienka do resortów. Każdy resort poważniejszy ma okienko na lotnisku
i sobie podchodzisz do niego i tam wszystko ogarniesz. Tam trochę na lewo. Proszę, tutaj większe takie biura podróży, które możecie znać, też mają swoje okienka. Wszystko ogarnięte na tip-top, żeby turysta się nie bał. Czy kierownik uważa, że Malediwy są przereklamowane? Trochę tak, bo to jest trochę napompowane, wiecie. Marketing, jeszcze raz marketing. Jakiego byście backpackersa, podróżnika nie spytali, to powiem wam jedno, że są przereklamowane. Jednak mają dużo do zaoferowania. Czy warto tu przyjechać? No to wy sobie musicie odpowiedzieć na to pytanie. Ja z punktu widzenia podróżnika odpowiem, że warto mieć takie doświadczenie, zobaczyć, że często to, co mówią w telewizji czy w internecie, nie jest warte zachodu ponad wszystko. Często i gęsto wiele miejsc, atrakcji można zastąpić, znaleźć alternatywę. Tylko pytanie, czy wy chcecie tego szukać, bo to wciąż się skłania ku budżetowi. Jeżeli macie odłożone pieniądze na wycieczkę, które nie zrujnują, ten budżet nie zrujnuje waszego, że tak powiem, bytu, bo to też nie można robić tak, że jedziesz na wyjazd marzeń, a później wracasz i żresz zupki chińskie. To nie o to chodzi w życiu. W życiu trzeba postępować mądrze i rozważnie, bo ten, kto nie postępuje mądrze i nierozważnie, ten 2 razy traci. Dzisiaj, czytając książkę, przeczytałem zarąbisty fragment, w którym było napisane: życie wynagradza działanie. Życie nie wynagradza inteligencji i mądrości. Koniec. Jestem 100% tego przykładem. Nie na zasadzie, że mówię, że jestem głupi czy mało inteligentny. Hello, brother. Yeah. You're going to the terminal, right? Yeah, T1. Czy lokalni kierowniku na Malediwach są w porządku w stosunku do turystów? Moi drodzy, muszą być. I nie ma innego wytłumaczenia. Dlaczego? Ponieważ 95% ekonomii stoi turystyką. Gdyby cokolwiek stało się turyście tutaj, to media szybciutko by podłapały, a gdyby media podłapały światowe, to ludzie baliby się po prostu przylatywać tutaj. A co za tym idzie, większość tych resortów, tych hotelików, tych wycieczek na nurkowania i snorkeling po prostu by straciła ogromne pieniądze. Nie mieliby za co żyć w tak drogim kraju. Relatywnie drogim. Z ich wynagrodzeniami. Kolejka spora, ale no nic, mamy zapas czasowy, więc na spokojnie damy radę. Kojarzycie już po twarzach, gdzie lecimy? Dobra, to ja wam powiem, moi drodzy. Atakujemy Malezję, a dokładnie lecimy do Kuala Lumpur. Cieszycie się? Bo ja bardzo. Ty, ja stanąłem w kolejce jak na jakiegoś, powiedziałbym, leszcza. Przecież... Ajej, chwilkę. Pani do mnie mówi, że muszę mieć fizyczne. W dzisiejszym XXI wieku fizyczne? Bez sensu, przecież wszędzie można mieć normalny, taki elektroniczny. Ostro. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz ktoś mi powiedział, że mam za duży bagaż. Pani mi powiedziała, że jest za duży, że nie ma bata. Że tutaj trzeba przepakować. 7 kg może być, a mój ma 9. To mówię do pani, że wodę wyciągnę i ale no ciekawe, laptopa wyciągnę, bo mogę mieć laptopa. Saszetkę dam taką, żeby nie było widać, że mam ją przepasaną. Jaja jak berety. Wyobraźcie sobie, że w Indiach zabrali mi, to chyba w Indiach było, zabrali mi, czy to na Sri Lance, taśmę i coś jeszcze mi zabrali. Tutaj mi na przykład zabrali haczyk. Pani do mnie mówi, czy w plecaku jest wędka. Ja mówię, nie, wędki nie mam. I myślałem, że chodzi o namiot, o stelaż od namiotu. Więc wyciągnąłem, mówię, że to jest do spania, wiecie, w górach. Pani mówi, nie, no to na luzie, to sobie tam możesz spać, gdzie chcesz, ale ty masz haczyk. Powiem wam, że ta blaszka była tak mała, że aż jestem zdziwiony. Pierwszy raz w życiu zabrali mi haczyk z podręcznego na Malediwach. No muszą być wyczuleni i dobre maszyny muszą mieć, że zobaczyli taki haczyk, taką blaszkę, jak paznokieć mały. Perfumy. Ekskluzywne. Zobaczcie, jak tutaj czysto na tym lotnisku. Swarowski. Whisky chyba. Chyba tak. Szkocka. $285. 21-letnia. Kolejne pytanie. Czy przemieszczanie się na Malediwach jest kosztowne? Odpowiedź brzmi tak i nie.
Tak, jeśli chcesz wyskoczyć z tego atolu, do którego przyleciałeś i chcesz podróżować po innych wyspach, bo tych wysp jest ponad 1000, atoli masz 20, najtaniej jest podróżować po atolu Male, czyli po tym, po którym my podróżowaliśmy, dlatego że tutaj są po prostu promy publiczne. Jeśli chcesz dalej popłynąć, no to musisz wziąć speedboata, który będzie kosztował 50, nawet $100, a jeszcze dalej, no to musisz wziąć tak zwanego wodolota, czyli samolot, który po prostu jest w stanie wystartować i wylądować na wodzie. I to już jest koszt $700, a nawet i niekiedy więcej. Więc no tutaj trzeba sobie zadać pytanie, czego oczekujesz i na jakie wyspy chcesz się dostać. Bo jest naprawdę ogromny wybór i jednak zawężając, można powiedzieć, że na wszystkich wyspach jest bardzo podobne spektrum atrakcji. Proszę mnie doprowadzić do B01. Pamiątki na ostatnią chwilę. O kurczę, to są te cygara słodkie, czyli wiórki kokosowe z miodem zmieszane. $10. 35 zł za 3. Ja płaciłem 2,50 za jedno. Tutaj większe cygaro. Golden Foods. Złote jedzenie tutaj. A tutaj co mamy? Pocztówki. A nie, to czekolada, ty. Chilling Dark Chocolate. Ciekawa, w kopercie. Bardzo ciekawe, no. Na ostatnią chwilę można tutaj takie rzeczy kupić. Miseczki. Co to jest? Jakaś micha. Micha jak micha, ty. Byście sobie kremik kupili, posmarowali, żeby trochę młodziej wyglądać. Co to? Kuri. Firma. Nie ma co świrować, gdzie ja mam te pamiątki chować. Yo. Już odprawiony. Czekam na samolot. Kolejne pytanie. 10, jak dobrze pamiętam. I wielkim sandałem zbliżamy się ku końcowi. Pytanie następujące. Czy miałeś jakieś niebezpieczne sytuacje, będąc tutaj na Malediwach? Odpowiedź brzmi nie, moi drodzy. Nawet będąc, wiecie, na świetnisku, nie było tam czuć, że coś może złego się stać. Tak na dobrą sprawę, nawet gdyby jakiś złodziej chciał coś ukraść, no to gdzie on na tej wyspie ucieknie? No, bardzo ograniczone pole, że tak powiem, do ucieczki. W każdym razie nie było takich sytuacji. Jeśli coś takiego ma miejsce, to tylko i wyłącznie na własne życzenie, czyli wychodzenie zbyt daleko od brzegu, gdzie fala może cię po prostu oceaniczna zabrać. No i jak takie głupie wyjście jak na śmietnisko na przykład, to też nie jest racjonalne. Tam się nie chodzi, bo śmietnisko nie jest do chodzenia. Dla osób takich jak ja, to które chcą zobaczyć, dotknąć tematu bardzo blisko, no to ja tam muszę pójść. Więc to jest ryzyko. Ale jako takiego, żebym poczuł, na miejscu nie było. Czy Malediwy to najdroższy kraj, w którym byłem? Wcześniej już w jednym z pytań troszkę o tym nadmieniłem, ale odpowiedź brzmi nie, to nie jest najdroższy. Najdroższe chyba były Stany w tym wszystkim, tak mi się wydaje. Stany pod tak generalnie ujmując, bo po prostu Stany są drogie dla człowieka z Polski, kiedy tam jedzie. Dla turysty, backpackersa. Więc no Malediwy nie były tanie, ale nie były najdroższe w ten sposób. Tak bym to ogólnie... Oj, przepraszam, tak bym to ujął. Ostatnie pytanie, a mianowicie fakt, czy wrócę, moi drodzy, na Malediwy? Odpowiedź brzmi prawdopodobnie nie, ze względu na to, że ja po prostu nie lubię przepłacać za coś, za co nie muszę przepłacać. Spokojnie jestem w stanie znaleźć kierunki, gdzie mogę dostać to samo za o wiele mniej, więc bez sensu, bo złota zasada podróżowania jest taka, że im mniej wydasz, tym, moi drodzy, więcej będziesz podróżować, zwiedzać świat. I tutaj nie ma nic takiego nadzwyczajnego. Malediwy płaczą, bo kierownik wyjeżdża. Patrzcie, jaka ulewa. Ale leje. Dobrze, że teraz leje. A powiem wam, że tak się bałem, że przez ten czas, kiedy ja tutaj będzie lało i nie będę mógł po prostu pozwiedzać, zrobić materiału i w ogóle, wiecie, czułem taką depresję trochę, no bo masz konkretne dni tylko na podróż tutaj, powiesz, że jest wylot, no i nie wiadomo, czy pogoda dopisze. Dyskomfort totalny. Szanowni Państwo, z tego miejsca bardzo wam dziękuję za serię
Malediwy z Jak to daleko. Była to 60. seria na kanale. 60, moi drodzy. Oczywiście krajów odwiedzonych jest znacząco więcej. 60 serii jest opublikowanych na YouTubie. Bardzo Wam dziękuję. Zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej, jeśli seria z Malediwów Wam się podobała i poszerzyła Wasze horyzonty. To jest najważniejsze. Uczmy się wzajemnie. Ja od Was z komentarzy, a Wy ode mnie z vlogów podróżniczych na kanale Jak to daleko. Pozdrawiam Was serdecznie, a tymczasem lecę do Kuala Lumpur, żeby zacząć kolejną 61. serię na kanale właśnie z Malezji. Pozdrawiam, czołem. Traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm